Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na naszym kanale. Słuchajcie, przyszedł dzień montażu tych naszych mat termoizolacyjnych, ale zanim pójdziemy na górę, pokazać Wam, jak ten proces wygląda, jak to wszystko się tutaj nam, można powiedzieć, że układa, bo już kilka dni sobie działamy w tym temacie. Taki przegląd Wam pokażę, co tutaj się dzieje na dole, bo wiecie co, ja cały czas teraz maluję. Ja już nawet nie nagrywam tego swojego malowania, bo ja albo maluję, albo myję podłogi. Ostatnio na klęczkach, tutaj możecie sobie urywek zobaczyć tego, już ją tak wiecie, konkretnie umyłam, szopem potraktowałam, potem wodą z octem przemyłam i już widać jej taki fajny, ostateczny efekt. No, ale słuchajcie, wiecie co, mamy już w końcu trójwarstwowo pomalowane sufity, zarówno tutaj na holu, jak i w tym naszym tutaj pokoiku. Ja dzisiaj też tutaj, uwaga, zmiana oświetlenia. Żarówka jest taka starego typu jeszcze. Sufit też jest machnięty 3 razy i raz jedną warstwę pomalowałam kolorem tej naszej kości słoniowej. Oświetlenie jest kiepskie. Загruntowałam też sufit i загruntowałam te wygładziowane ściany, także tutaj też te ściany, jak tylko to przeschnie, wyschnie, będzie gotowe do malowania. To jakieś tam urywki, wiadomo, Wam pokażę. Piotruś skończył proces fugowania, wyszedł prawie z tej fugi, teraz tutaj sobie odpływ liniowy będzie montował, no super, i będzie naklejał na ten odpływ liniowy, też jeszcze tutaj będzie ciął sobie płytkę. To jeszcze jest nieumyte, to jest tylko zmyte po fudze pierwszy raz, więc to jeszcze jest wszystko do mycia, do pucowania. No takie mamy dosyć żółte oświetlenie tutaj w tym pomieszczeniu, więc to światło takie jest, wiecie, takie no kiepskie po prostu jest. Tak, ale pokażę Wam, co się dzieje u góry, bo u góry najważniejsze rzeczy się dzieją, bo słuchajcie, my grzejemy, ale mamy w środku, w pomieszczeniu mamy 12-14 stopni i wiecie co, tutaj jeszcze w kuchni jest fajnie, przyjemnie, bo grzeje nas ten piec, ale jak tylko z tej kuchni tutaj przechodzimy sobie tutaj w to miejsce, akurat dzisiaj nie wieje, to wiecie co, od dachu idzie zimne powietrze, tak jakbyśmy po prostu mieli drzwi otwarte na rozścież. Takie odczucie, wiecie, tutaj jest, jak się przychodzi z jednego pomieszczenia po prostu do drugiego, więc no, nic innego teraz nie jest dla nas tak ważne, jak po prostu ocieplenie tego naszego poddasza. No ja już wchodzę sobie tutaj do góry, ale jeszcze przypomniałam sobie jedną rzecz. Także tutaj mamy, słuchajcie, 4 stopnie. 4 stopnie na zewnątrz, to jest temperatura zewnętrzna, o tak jak tutaj Pan Andrzej pokazuje. A ja mam taki na razie prowizoryczny termometr, on teraz leżał na dole i zobaczcie, widzicie, mamy tutaj jakieś, no powiedzmy 13 stopni Celsjusza. Biorę go specjalnie na górę. Oczywiście chwilę będzie musiał tam pobyć, żeby zobaczyć, jaką mamy aktualnie różnicę temperatur między wnętrzem naszego poddasza, który no nie jest jeszcze ocieplone, a temperaturą zewnętrzną, żeby potem sobie zrobić takie po prostu porównanie tego tematu, jakie korzyści już nam przyniosła pierwsza warstwa. Więc ja go sobie tutaj po prostu kładę i zobaczymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie kierowniku. Ale żeście zaszaleli. Naprawdę? Dużo? Co? Dużo? Nie no, dobrze. Słuchaj, jeżeli Andrzej by tak nie rozmawiał, nie gadał, to byśmy dużo więcej zrobili. No to szybciej wyszło, nie? On lubi sobie pogadać. Nie? Czego on ci nie naciąga tam za belką? Materiał jest bardzo lekki. Jakie są pierwsze wrażenia? Słuchaj, fajnie się robi. Najważniejsze, że na początek, jak złapiesz początek, no to już lecisz. No tak, dalej, bo to nie? potem idzie. Lewo, prawo, Tak. żeby na równo pociągnąć matę, nie? Chłopaki montują pierwszą warstwę. Powiedz, co Wy używacie? Do montażu folii izobuster używam papniak i podkładkę. Dla mnie akurat to jest wygodnie, zamiast trzymać na przykład wkrętarkę jeszcze w ręce dodatkowo. O właśnie. Dla no. mnie, ale może dla innych, wiesz, wkrętarką będzie łatwiej, nie? Czyli Ty po prostu młotek, papiak i przybijasz to młotkiem i Tak. papiakiem. Można też zszywać, przytrzymywać sobie tą pierwszą Strzywaczem. warstwę strzywaczem.
Czyli po prostu... Ale my tego nie będziemy robić. Nie? Aha, ale my tego, widzicie, słyszycie, Pier tutaj trzeba mówi... używać jeszcze podkładki. No. Plastikowe. Czyli my używamy takie papiaki i używamy takie podkładki do montażu. O, widzicie? Ja mam rękę od farby brudną, od malowania. O, i tak wygląda pierwsza warstwa. Za krótki gwóźdź. Dobra. Lecić do góry. Andrzej, twoja kolej. Wejdę i zejdę. Wejdę, dziurkę zrobię. Gwoździa wbijesz, sznurek weźmiesz i podwieźć. Podwiesisz. No. Ja mogę i zrutować nawet, nie ma problemu. Jeszcze lepiej to No. fajnie jest. To nie wiem. Nie, to nie. Kilka dni temu 2 godziny, tak? Poświęciliście na to, żeby zamontować tutaj te 2 przestrzenie międzykrokfiowe. Tak, ogólnie każda jedna rolka była zamontowana w całości i zajęło nam to 40-45 minut montażu, tak? Jednej rolki. Każda rolka ma 12,5 metra długości, więc tutaj ta odległość, czyli No tutaj akurat u nas tak wychodzi. u nie? nas wychodzi jakieś 12 metrów, jakieś pół No. metra odpadu nam wychodzi, ale ten odpad jest do wykorzystania później w takie Tak. dodatkowe miejsca gdzieś, tak? Jako dodatkowy materiał. I teraz tak, my mamy tutaj jakie odległości w przestrzeni Tu międzykrokfiowej? mamy 81 cm, tak? Mata ma 95 cm. W tych 95 cm jest 5 cm Zakładkę z każdej strony. Nie? I potem jak pójdziemy zamontujemy drugą warstwę, to będziemy mieli tą zakładkę na drugą warstwę i zrobimy sobie taką małą poduszkę powietrzną między jedną warstwę a drugą warstwę. Jak wiecie, tematy izotermiczne, albo nie wiecie, bo może tego nie powiedziałam, one występują w 2 szerokościach. 95 cm rolki i 120 cm rolki. I my wybraliśmy i jedną szerokość, i drugą szerokość, ponieważ mamy akurat w tym miejscu przestrzeń między krokwiami 80 cm, więc dla nas rozmiar 95 szerokości jest idealny, ponieważ możemy po pierwsze tą matę rozkładać wzdłużnie, wzdłuż całej długości, unikamy cięcia rolki i mamy, w każdej rolce jest 5 cm na zakładkę, tak? Bo jest też druga opcja mocowania. My akurat mocujemy wzdłużnie, ale na przykład nasz Piotr wykonawca, tak jak nam opowiadał tutaj, jak ocieplał dachu swojego sąsiada, to on miał różne przestrzenie międzykrokfiowe i przez to, że miał różne przestrzenie międzykrokfiowe, on musiał ciąć te maty i po prostu mniejszymi kawałkami mocował je do tych przestrzeni międzykrokfiowych, montując kolejną warstwę, nakładał na siebie te 5-centymetrowe zakładki i mocował specjalną taśmą. I to są właśnie te taśmy, zobaczcie, my sobie te taśmy również zamówiliśmy, zobaczymy, czy nam ich wystarczy, czy trzeba będzie domówić, ale to jest specjalna taśma dedykowana właśnie w momencie, kiedy mocujecie je w poziomie, można powiedzieć, czyli tak jak wspomniałam, tą zakładkę na zakładkę nakładacie, to wtedy tą folią montażową sklejacie sobie te przestrzenie, czyli jak gdyby miejsca łączenia. Po drugie, sam izobooster, samą tą matę termoizolacyjną do drewna, czyli do krokwi, można mocować właściwie w różny sposób, bo można używać strzywaczy, tylko pamiętajcie, jeżeli używacie strzywacza, to strzywki na krzyż. Można używać, tak jak my tutaj, papiaków. Pier kupił papiaki, podkładki, ma młotek i po prostu woli to robić ręcznie. Można to robić wkrętami i wiertarką. To wszystko zależy manualnie, komu co jak lepiej po prostu, że tak powiem, tutaj wychodzi i sprawniej wychodzi, bo to w trakcie po prostu montażu widzicie technicznie, z czym Wam jest przyjaźniej po prostu pracować. Więc tutaj, przez to, że nasza przestrzeń między krokwiami to jest 80 cm,
nasze zakładki są większe, jak widzicie. I te zakładki, one eliminują te mostki termiczne. W ostatnim filmie ja przedstawiałam Wam jak gdyby co przyczyniło się do zmiany naszego wyboru, bo jak pamiętacie, wielokrotnie mówiłam o tym, że będziemy sobie tutaj ocieplać to nasze poddasze wełną mineralną. My tą wełnę mineralną, słuchajcie, tutaj mamy, tak? Ona jest tylko na chwilę. My tutaj sobie przygotowaliśmy szczelinę wentylacyjną i teraz, słuchajcie, ja tu przykładam rękę i tu wieje zimno, więc żeby to zimno nam, dopóki my po prostu tej izolacji nie skończymy, my sobie je tylko tutaj zakrywamy tą wełną, żeby po prostu to zimno z zewnątrz nam tutaj nie przenikało do środka, więc jeżeli widzicie tą wełnę, to absolutnie my tutaj w tą wełnę nie idziemy, idziemy do samego końca izoboosterem, tak jak tutaj widzicie, mamy tutaj zakończone. Oczywiście to wszystko będzie obrabiane. Teraz kładziemy pierwszą warstwę. My się zdecydowaliśmy na 3 warstwy, czyli te 3 warstwy to jest łącznie 12 cm. Jedna rolka tej maty termoizolacyjnej składa się aż z 4 tych ekranów tej specjalnej folii aluminiowej i odsyłam Was mimo wszystko do obejrzenia naszego ostatniego odcinka. Ja go tutaj podlinkuję Wam, żebyście, kto nie oglądał, to żeby chociaż posłuchał, jakie były powody zmiany naszej decyzji. I ja tam mówię o tych właśnie ekranach, jak one działają. Tutaj, jak pamiętacie, mamy 4 ekrany, które są jak gdyby tutaj wykonane ze specjalnej folii aluminiowej. Ta folia aluminiowa, ona ma działać jak ekran, ona ma działać jak zwierciadło, czyli to ciepło, które styka się z tą folią aluminiową, odbija się od niej, tak? Odbija się od niej i oddaje Wam ciepło. My tych ekranów aluminiowych w jednej warstwie, tej 4 cm, mamy aż 4. Ja Wam wspominałam, że my w ratownictwie używamy takich kocy termicznych i już jedna warstwa wystarczy, by podnieść komfort cieplny pacjenta. Tutaj izobooster ma aż 4 takie ekrany, więc dlatego ta izolacja, ona nie musi być tak gruba, bo to działa po prostu jak odbicie. Odbija ciepło, oddaje ciepło ku źródłu. Czyli to działa na takiej zasadzie, że jeżeli zrobicie sobie nawet sami we własnym zakresie eksperyment i przytrzymacie Waszą dłoń, która oddaje ciepło, która produkuje ciepło, oddaje ciepło, to po chwili, dosłownie, czuć już, że ta folia, ona je Wam z powrotem oddaje. Także my tutaj wybraliśmy sobie te 95, bo ta szerokość po prostu nam najbardziej tutaj pasuje. Tą szerokość tych 120 cm wykorzystamy sobie wtedy w poziomie. Pokażę Wam oczywiście, jak będzie wyglądał montaż tej ostatniej warstwy, ale tak jak powiedziałam, w poziomie, czyli zakładkę na zakładkę będziemy montować i sklejać tą taśmą, którą Wam wcześniej pokazałam, bo ta trzecia, ostatnia warstwa najwygodniej będzie i najbardziej, jak to się mówi, ekonomiczne będzie układanie tej warstwy właśnie w poziomie, a nie bawić się z powrotem w pionie. My mamy kilka przestrzeni międzykrokwowych właśnie, gdzie mamy więcej niż 90 cm, około 100 cm, więc my sobie tutaj na te przestrzenie wykorzystamy sobie te rolki, które mają te 120 cm wysokości. Widzicie? To jest ta różnica. No i mamy też przeliczone tyle, by nam wystarczyło do tego ostatniego pokrycia właśnie w poziomie. A teraz pokażę Wam, jak wygląda montaż, bo tu chłopaki już rozkręcili, że tak powiem, rusztowanie. I sprawdzę temperaturę od razu na tym. Ile jest? No. 9 stopni jest. My już szkodliwe dostajemy. No. Zupę z wkładką. 9 stopni. Dobra. A na zewnątrz było wcześniej ten. Ile? 4, Panie Andrzeju? 4, nie? No, na zewnątrz był. Było, nie? 4. No ale teraz też pewnie jest około 4 albo 3. Albo mniej. Albo mniej. A nożyczki jak? Sprawdzają się Wam nożyczki?
Mogą być, ale nie najlepsze. Nie najlepsze. A to Większe po prostu. jeszcze większe. Wzięłam największe, jakie miałam w domu. Pan Andrzej tutaj otwiera Ja kolejny. też wziąłem no, takie... I też nie, ale może lepsze. No chłopaki tutaj już przy sztucznym świetle, przy sztucznym oświetleniu działają, bo jest po prostu ciemno. My tutaj nie mamy jeszcze przygotowanej instalacji elektrycznej. Mamy wyprowadzoną, ale nie mamy zamontowanej. Pytacie, skąd zamówiliśmy? My akurat zamówiliśmy bezpośrednio z takiej strony izobuster.pl. No, leciutkie, ładnie się rozwija. Wełna jakby tutaj była, to przecież tutaj by latało tej wełny, cały dół byłby zawalony wełną, obsypany. Nie byłoby pana Andrzeja, jakby była wełna. No widzisz? No nie byłoby. No tak, no pan Andrzej by się nie podjął. Mówi wprost, że jakbyśmy ocieplali wełną, to pan Andrzej by tutaj nam nie pomagał, a że wybraliśmy ten materiał, no to tutaj pan Andrzej jest i pomaga Pierowi w montażu tego, a niestety do wełny nie przyszedł ze względów po pierwsze wełna, po drugie pełna wełna. No i sposób w ogóle pracy z wełną, wiecie jak to wygląda, to się sypie, to się kurzy. Ja teraz maluję na dole, cały dół bym miała zasypany tą wełną, tymi opiłkami wełny. Wełna ma w składzie stłuczkę szklaną. No i to wszystko nie jest zdrowe. A poza tym, jeżeli ktoś ma problemy zdrowotne, astmatycy i tak dalej, zapalenie spojówek, w ogóle alergicy, no to wełna jest niewskazana, nie? Też musicie wziąć to pod uwagę. Akurat u nas w domu nie ma alergików, ale na przykład jeżeli ktoś jest alergikiem, no to musi po prostu liczyć się z tym, że wełna korzystnie nie wpłynie, tylko może zaognić stany zapalne. No, a wełna idzie do wora. Komu wełnę na ciepły kocyk oddam, nawet nie odsprzedam. Zobaczcie, kilka dni później taka sytuacja, jesteśmy już w tym miejscu i tutaj chłopaki sobie zrobili, zobaczcie, konstrukcję, bo my tutaj mamy to wyjście na tą naszą klatkę schodową, ja tu mówię, tu po prostu będą schody budowane na górę. No i to miejsce tutaj nad tymi schodami jest najgorsze, jeżeli chodzi o dojście. No i zrobili sobie, zobaczcie, taką sprytną konstrukcję. I ja tak teraz tutaj trochę z dołu patrzę, co tam się dzieje. No na razie nie możesz wejść. Nie mogę, no widzę. Jestem. Idę do Was, słuchajcie, bo tu straszna cisza nastała. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Panie Andrzeju, grzeje w plecy? Nie, brzuch. A brzuch grzeje dzisiaj? Ale ostatnio grzało w plecy, prawda? Tak. No, pan Andrzej mówił, że jak plecami dotyka folii, tych mat, to czuje, że oddają one ciepełko. No, słuchajcie, mamy taki tutaj przegląd, to jest tak na dobrą sprawę już
1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dzień. 7 dzień pracy chłopaków tutaj przy kładzeniu tych mat termoizolacyjnych i Izobooster. I teraz tak, zobaczcie, mają, można powiedzieć, że połowę pierwszej warstwy już położonej na tych naszych przestrzeniach międzykrokwowych. Na początku sobie tutaj, jak widzieliście, obrabiali w ten sposób, ale potem zmienili decyzję i, że tak powiem, dalej tutaj do samej tej wysokości praktycznie ściany kolankowej otulają jeszcze ten XPS, bo ci, co nas oglądają, to wiedzą, że my jeszcze ocieplenia domu z zewnątrz nie mamy. To jest kolejny element, który nas czeka. Dlatego tutaj Pierre ocieplił te szpary tutaj na wylot, które były, zanim tutaj do tego ocieplenia zewnętrznego dojdziemy, żeby już tutaj nam nie wiało i nie hulało, jak ja to zawsze mówię. Mają, zobaczcie, to jest taka 1/4, można powiedzieć tutaj. Mają górę położoną, mają tą stronę. Taki teraz mają najgorszy moment, bo musieli sobie zbudować tutaj konstrukcję, żeby dojść jak gdyby do tych przestrzeni, które są po prostu trudniejsze. Mają też tutaj, zobaczcie, zrobiony szczyt tego naszego ganku, bo tutaj będzie łazienka dla tych, co nie wiedzą, i tutaj chyba w tym miejscu pociągniemy sobie 4 warstwy tych mat termoizolacyjnych Izobooster, ze względu na to, żeby łazienka, wiecie, kojarzy nam się z takim ciepłym miejscem, przytulnym, nie przytulnym, właściwie ciepłym miejscem, i musimy my również tutaj zadbać o to, ponieważ to jest na samym szczycie, można powiedzieć, żeby i to miejsce również było takie ciepłe, komfortowe, więc my tutaj na 100%, jak nam zostanie materiał, a jeżeli nie, to domówimy, pociągniemy sobie tutaj 4. warstwę. Kolejna rolka wylądowała. No, materiału nam ubywa. Ubywa nam. Zobaczymy, czy nam wystarczy, czy nie wystarczy. No bo tak, że tak powiem, poszło nam, prawda? Dosyć sporo już. Bo nie liczyliśmy między jętkami, nie? Właśnie, bo my, no tak troszeczkę tutaj Było może... liczone tylko między krokwiami, ale między jętkami nie było liczone. Właśnie, więc jeżeli nam zabraknie, no trzeba będzie po prostu domówić. Zobaczymy, jak to będzie w trakcie wyglądało. Tutaj zerknijcie sobie, to są właśnie te 120 i one są zarezerwowane na 3. warstwę. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Może starczy, nie? Może starczy. Nie wiadomo. No, Nie wiadomo, no zobaczymy po prostu. Zawsze, słuchajcie, domówić można. My, jeżeli trzeba będzie, to też tak po prostu zrobimy. Ważne już, że mamy Dużo już zrobione, nie? dużo zrobione. Mamy, można powiedzieć, że tą fajniejszą, tą większą połowę zaraz wy będziecie wchodzić. Najgorsze jest pierwsze położenie, nie? Bo masz między jętkami, Najtrudniejsze, nie? to znaczy czasochłonne, tak? Bo druga warstwa już między jętkami już nie robimy, tylko robimy między krokwiami, nie? Już jętki mamy... Będzie mniej szło. Co? Tak, będzie mniej szło, bo tylko między krokwiami, a jętki są, będą ocieplone, nie? Bo wkładamy od góry między jętkami, tak, żeby weszło. No wiesz, no trzeba jakoś, wiesz, tam pomyśleć, jak to zrobić. Tak, no i tutaj też będzie wyłaz dachowy, znaczy nie wyłaz dachowy, bo to się nie nazywa wyłaz dachowy, schody na poddasze, więc tutaj też to miejsce sobie chłopaki po prostu zostawią. No, bo... Albo otworzymy później. Nie? Albo otworzymy Albo później. zamkniemy teraz, potem otworzymy i zamontujemy schody. No tak, bo teraz nam jeszcze na tą chwilę to jest niepotrzebne, więc po prostu zobaczymy w trakcie, jak sytuacja będzie się rozwijała. No a tutaj popatrzcie sobie z bliska, jak ta pierwsza warstwa wygląda. Widzicie, my mamy naprawdę bardzo duże zakładki zrobione, które, tak jak mówiłam wcześniej, eliminują mostki termiczne.
ale to wszystko później będzie, można powiedzieć, plusowało dla kolejnych warstw. My oszczędzamy, ale i nie oszczędzamy na materiale, ponieważ wiemy, że to nam tylko i wyłącznie przyniesie korzyści, bo powiem Wam, że już wchodząc na górę, tu jest w tej części, jest przyjemniej, nie? Nie czuć tego przenikającego zimna takiego, które czuć było zdecydowanie wcześniej. No i mój termometr pokazuje, no 10, prawie 10 stopni Celsjusza tutaj na poddaszu. Więc zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się po prostu dalej rozwijała nam. A teraz popatrzcie, jak Wiesz, tutaj... tu masz 10 stopni, ale na dole ile jest? 12, nie? 13 teraz? Tak, no i pamiętasz, ostatnio rozmawialiście z Piotrem, co on mówił, że jak ten jego sąsiad zainstalował sobie ten izobooster, to wyrównała mu się temperatura w całym domu, bo wcześniej miał wełnę i miał różnicę temperatur między parterem a poddaszem. Na poddaszu było 2 cm niżej niż na parterze, a teraz właśnie mówił, że ma równą, taką samą temperaturę w całym domu, czyli góra i dół jednocześnie i najbardziej jest zadowolony z ocieplenia łazienki, bo on też ma taką sytuację, że też ma po prostu na poddaszu, można powiedzieć, łazienkę i ona też była po prostu taką zimną, nie? Poprzednio jak na górę wchodzi, to miał chłodno, nie? A teraz czy na dole, czy na górze jest, ma tą samą temperaturę. No dobra, teraz jeszcze nie ma, wiesz, tego ocieplonego do końca, nie? Dopóki to nie jest skończone w całości, to co połowę jest zrobione, połowę nie jest zrobione, nie? Tak. Ale moje odczucie jest takie, że jest przyjemniej tutaj, nie? Tak. Jest przyjemniej. I ja jestem bez koszulki, jestem w koszulce samej, co prawda na długi rękaw, ale nie mam kurtki i jest przyjemniej. Pierw chodzi w kurtce, bo on jest chory i żeby po prostu się nie załatwić, to... To znaczy chłodno mi jest, zimno mi jest. Bo ty jesteś chory, bo ty w nocy się pociłeś i ty jesteś chory akurat, nie? A jutro do pracy, więc po prostu nie może sobie pozwolić na to, żeby się rozchorować mocniej. A zobaczcie, w ogóle jak jaśniej się od razu zrobiło. Od razu odbija się, można powiedzieć, teraz, tak wiadomo, to potem będzie zasłonięte, więc to taki efekt już, tego efektu już nie będzie widoczny, ale na tą chwilę widać, że ładnie wszystko się odbija. No i rzecz, o którą my się martwiliśmy, bo słuchajcie, my mamy tutaj te bufory, które jak gdyby stanowią dopełnienie tego naszego ogrzewania, tej kotłowni, która jest na dole tego pieca, bo ten piec na dole, on ogrzewa bufory, to jest bufor o pojemności 800 litrów i on ogrzewa wodę do ogrzewania podłogowego, a ten mniejszy bufor, który tutaj właśnie Wam pokazuję, to jest bufor 300 litrów pojemności i on ogrzewa, piec ogrzewa wodę w tym buforze do wody tej użytkowej, tak? Jak to się fajnie nazywa, CUW? Jakoś tak. No, użytkowej, ale to się jakoś CUW, coś takiego. No, w każdym bądź razie tak to już zaczyna sobie po prostu wyglądać. I właśnie tutaj ostatnio mieliśmy mniejsze nożyczki, ale my tutaj w domu mamy takie stare krawieckie nożyczki jeszcze mojej babci, bo moja babcia była krawcową. No i te nożyczki są najlepsze tutaj, jeżeli chodzi o cięcie. Ale droższe nie są. Ale no właśnie tak, no bo to są stare nożyczki, one naprawdę mają swój wiek już. Ale chodzi o grubość, po prostu jest wygodnie wyciąć sobie tutaj tematy. Chłopaki używają, no wiadomo, metrówki i sobie po prostu tutaj tną, także taka fajna podpowiedź właśnie, bo można albo nożyczkami, albo można nożem, słuchajcie. Polecam Wam wejść na stronę izobooster.pl. Tam są gotowe instrukcje montażowe, przygotowane, jak je mocować. Oraz też są filmy poglądowe odsyłające Was na kanał właśnie YouTube, jak wygląda tutaj przez tą firmę Izobooster prawidłowy montaż właśnie tych mat termoizolacyjnych.
Ja to przytrzymuję na chwilkę, na przykład tą folię, żeby nie przeszkadzała mi, nie? No to wyjąłem ją tam na górę. Przyłapujesz ją sobie Tak, teraz. delikatnie, żeby po prostu nie przeszkadzała i że mógł pracować to dalej. Nie? No słuchaj, nie można tylko pokazywać tych najłatwiejszych miejsc. Trzeba też i pokazać, że i trudne miejsca, no nie unikniesz montażu w trudnych miejscach. Wiadomo, gdzie jest ładnie, gdzie jest prosto, no to jest wygodnie, ale no takie miejsca też trzeba zrobić i jak to już będziesz miał przećwiczone, to już... Dlatego my tutaj pokazujemy, słuchajcie, że mamy takie newralgiczne miejsca, gdzie trochę one więcej czasu potrzebują, żeby tą folię ładnie tutaj i sobie ułożyć. Wiecie, każdy ma różne sytuacje, każdy ma różne poddasza i... A najgorzej jest, żeby na początku, najtrudniej, żeby ją zamocować, tak? Żeby było wszystko dobrze, żeby była równa na prawą i na lewą stronę, nie? Jak już na początek łapie się ją dobrze, no to wtedy później już idziesz, łatwo ci idzie, nie? No właśnie, widzicie, no nie? To jest takie coś jak diabeł tkwi w szczegółach. Jak sobie dobrze przygotujesz materiał, no to potem po prostu dobrze ci się przyjemniej z tym pracuje, nie? Złapiesz sobie te najtrudniejsze miejsca i w ogóle technikę trzeba sobie złapać też, nie? To jest takie łapanie techniki na podstawie własnej praktyki. O, ale mi się zrymowało. Tak, także słuchajcie, jeżeli jesteście dalej ciekawi tego, jak tutaj to poddasze będzie wyglądało, jak będzie całe zaizolowane tymi matami termoizolacyjnymi Isobooster, zachęcam Was do pozostania razem z nami. W miarę upływu czasu nowe odcinki, w których będę pokazywała dalszy rozwój sytuacji, będą się pojawiały na naszym kanale. Oczywiście zawsze je przyplatam tym naszym tutaj życiem codziennym, co my tutaj jeszcze dodatkowo sobie robimy. Bo dla tych, ci co nas oglądają regularnie, to wiedzą, z czym się zmagamy, a te osoby, które są tutaj nowe i chciałyby z nami pozostać, to zachęcam chociaż 1-2 odcinki wstecz, żeby sobie poglądowo zerknąć, co my tutaj budujemy, co my tutaj robimy i jakie ewentualne plany tutaj na to miejsce mamy, więc po prostu zachęcam Was do pozostania tutaj i śledzenia dalszych naszych poczynań, jeżeli chodzi o temat termoizolacji poddasza, a potem innych tematów, ogrzewania, ocieplenia itd. Oraz najfajniejszej i najprzyjemniejszej, czyli wykańczania i wprowadzania się do środka. Także dziękuję Wam serdecznie, kochani, że jesteście tutaj z nami, że trzymacie za nas kciuki, kibicujecie nam. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeszcze sobie zerknijcie okiem, jak to tutaj dalej oni dzisiaj sobie działają.